Siemanko ludziska, z tej strony Kinga. Komiksy w Polsce pojawiały się odkąd pamiętam. Zawsze mnie fascynowały światy kreowane przez autorów, ale nigdy nie miałam cierpliwości do polowania na zeszyty. Więc głównie skupiałam się na filmach albo grach, których ostatnio wychodzi naprawdę masa. Ale dziś to się zmieni. Firma Hachette wysłała nam tajemniczą i do tego gigantyczną paczkę. Już nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co jest w środku. Mam nadzieję, że Was też zżera ciekawość. Jeśli tak, to zostawcie lajka i suba z dzwoneczkiem, a ja w tym czasie zacznę walczyć z paczką. Pierwsze, co wyłowiłam, to skarpetki z Supermanem. Zastanawiam się, o co chodzi z tymi rozmiarami, bo zawsze są 40-45. To jakiś spisek? Ja mam o wiele mniejsze stópki. Poza tym uwielbiam kolorowe skarpetki i nie czepiajcie się mnie. To, że mam 27 lat, nie oznacza, że jestem na nie za stara. Chyba. To, czego kompletnie nie spodziewałam się, to mój portret. Bardzo sympatyczny gest. Ale taką opaleniznę miałam raz w życiu. Mroczne czasy. Boże, czy wy to widzicie? Czy to jest przeznaczenie? O, co prawda znowu za duży rozmiar, ale walić to. Nic nie stanie mi na drodze do szczęścia. O tak. Co my tu jeszcze mamy? Okej. Wow. Powiem szczerze, nie spodziewałam się takiej jakości. Najczęściej w kioskach spotykałam się z cieniutkimi, małymi zeszytami komiksów, ale to totalnie nie ma z nimi nic wspólnego. Gruba kompilacja przeróżnych historii, do tego w twardej, porządnej oprawie. Tutaj trafiłam na klasyczne wydanie różnych opowieści o Supermanie z 1985 roku. W tamtych czasach bardzo odważnie podchodzili do koloru. Szczerze mówiąc, praktycznie każda strona wali w oczy. A tu gazetka. A może jednak nie? Okej. To jednak jest gigantyczny plakat z Batmanem i Jokerem. Wygląda, jakby był wykonany w dużej mierze akwarelą. Ale to jeszcze nie koniec. Wyczuwam kolejną książkę. Tym razem Wonder Woman. Kompletnie zaskoczyła mnie ta okładka i jest wykonana tradycyjnie, a do tego zdecydowanie przyłożyli się do anatomii postaci. Okładka bardzo zachęca do przejrzenia zawartości, tym bardziej, że ta publikacja została wzbogacona nigdy nie opublikowanym ekskluzywnym artykułem o Gregu Rucka, czyli autorze, który jako pierwszy podjął się stworzenia serii o superbohaterce, w której praktycznie nie pojawiła się żadna scena walki. No, kiedyś to było wręcz nie do pomyślenia. W całej kolekcji znajdziemy więcej tego typu dodatków. Osobiście lubię takie smaczki. Znalazłam jeszcze jeden gadżet. I to naprawdę bardzo prawilny breloko otwieracz. Pewnie Batman go zgubił. A jak jesteśmy w temacie Batmana, to w paczce znalazłam kolejną książkę, tym razem z kompilacją historii o tym bohaterze. Ta ilustracja póki co wygrywa. Strasznie mi się podoba. W środku widok na Gotham, ale dalej jest tylko lepiej. Zobaczcie, jak różni się to od poprzednich komiksów. Tu w palecie kolorów dominuje pomarańcz i niebieski. Takie zestawienie nadaje naprawdę mrocznego klimatu, mimo iż kolorki są mocno podbite. W samej książce znajdziemy kompilację komiksów jak w poprzednich egzemplarzach. To dodatkowo tutaj dodano prawdziwe perełki. Premierowe, anuale, Grzeczna Psina, Cicha Noc, czy nie taka znowu Cicha Noc, Harley Quinn. Ostatni mój książkowy nabytek to Harley Quinn. Z tego naprawdę bardzo się ucieszyłam. To jest coś dla prawdziwych fanów. Klasyka i nowoczesność w jednym. Mamy tu debiut Harley z 1999 roku połączony z nową odsłoną komiksu z 2014 roku. Nieźle. 4 książki w jednej paczce. Jestem pod wrażeniem, serio. A to dopiero początek, bo w całej kolekcji pojawi się kilkadziesiąt tomów, w tym totalne perełki.
jak cały projekt OMAC, co się stało z Krzyżowcem, czy opowieści Flasha w jednym wydaniu. Więc taki piwniczak jak ja będzie miał okazję do skomponowania całej kolekcji bez wychodzenia z domu przy pomocy prenumeraty. Przy okazji znalazłam jeszcze bardzo tajemniczy list zaadresowany do nas. Miasto Cię potrzebuje. Dołącz do największych herosów uniwersum DC i przygotuj się na wspólne przygody u boku ulubionych bohaterów. No, to brzmi jak wyzwanie. No cóż, już od dawna nie biegamy w obcisłych rajtkach, więc podejdziemy do tego challenge'u inaczej. Wykorzystamy niesamowitą moc podstaw i stworzymy naprawdę szaloną ilustrację. Ale najpierw muszę ustalić, jaka postać z DC jest moją ulubioną. Kurczę, to bardzo ciężka sprawa. Pewnie już zauważyliście, że strasznie mi się podoba wszystko to, co związane z najbliższym otoczeniem Batmana. Ten mrok mnie totalnie kręci. Lubię Jokera, Kobietę Kot, Bluszcz i Harley Quinn. Więc choć Batman jako książka najbardziej mi się spodobała, to postawię jednak na Harley Quinn. A jaką postać z tego uniwersum Wy lubicie najbardziej? Napiszcie w komentarzu, a ja zabieram się za szkicowanie. Na początku musiałam znaleźć jakąś pozę, która będzie do niej pasować. Z Markiem uznaliśmy, że fajnie by było, gdyby na czymś jechała. Sam motor jest dość oczywistym motywem, zresztą Harley na Harley'u pojawia się dość często w tym komiksie. Więc w tym wypadku postanowiliśmy wybrać jej inny środek lokomocji. Czy rower to szalony motyw? Myślę, że w jej rękach wszystko jest szalone. Bo tak naprawdę mogłaby być tu też hulajnoga czy słoń. Słoń? Zaraz, ona w komiksie jechała na żyrafie. Tu po prostu nie ma złego wyboru. Do tej postaci pasuje praktycznie wszystko. Skoro jedzie, to szeroki uśmiech nada naturalności dla całej sceny. Prawdziwa zabawa zaczyna się przy stroju Harley. Przez lata powstało tak wiele wersji tej postaci i tak wiele różnych kreacji, że naprawdę bardzo ciężko się zdecydować. Wiadomo, furorę przez długi czas robiły stroje, w których była Margot Robbie. Ja jednak zawsze lubiłam wersję z gorsetem zestawionym ze spodenkami w czarno-czerwonej kolorystyce, która zresztą nawiązuje do jej najbardziej klasycznego wyglądu. Nie pytajcie, dlaczego musiał pojawić się jednorożec. Po prostu musiał. A skoro sama bohaterka, a raczej antybohaterka, jest zbzikowanym miłośnikiem zwierzaków, to przy jej boku pojawiła się odważna, biegnąca świnka. Tak, nie przysłyszeliście się. Zresztą ta świnka skradnie wasze serca. Ale to już za chwilę. Szkic gotowy. To czas na kolorki. A ich będzie naprawdę sporo. Kompozycja wygląda całkiem nieźle, ale na tym etapie nie planowałam jeszcze konkretnego kadru. Jak na razie jest w poziomie, bo w ten sposób o wiele łatwiej było mi narysować rower i spasować pierwszy plan z miasteczkiem. Gdybym już teraz przycięła grafikę, to mogłoby się pojawić masę błędów. Jest to jednak bardziej czasochłonna technika, bo trzeba narysować więcej niż zostanie w ostateczności. Zastanawialiście się może, co na tej pracy robi druga Harley Quinn? Interpretować to można na wiele sposobów, ale fakt jest taki, że to taki nasz mały hołd do tej prawdopodobnie najbardziej szalonej wersji, która niestety w dzisiejszych czasach jest już powoli zapominana. I znowu mamy kolejny dylemat. Jaki rower będzie najlepszy? Najgorsze jest to, że takich wariantów można zrobić nieskończoną ilość, ale to właśnie lubię w Harley. Sama postać to niby zwykła dziewczyna z kitkami i punkowym strojem, a mimo to daje nam wiele możliwości. Do włosów podeszłam jednak bardzo po swojemu. Harley, gdy była jeszcze normalną panią psycholog, to była blondynką. Jej fryzura zaczęła się zmieniać dopiero gdy wkroczyła na ścieżkę szaleństwa. A to również przez lata wygenerowało masę różnych fryzur i koncepcji kolorystycznych w komiksach.
Jednak podzielenie jej włosów na czerwone i czarne, gdy strój jest czerwono-czarny, nie, to byłoby zbyt przytłaczające. Więc blond od nasady i pomalowane końcówki będą zdecydowanie lepsze. Tak zresztą zrobili w Suicide Squad i strasznie się cieszę, że w drugiej części nie były to już niebiesko-różowe końcówki. W ogóle druga część to petarda. No dobra, z tym jednorożcem może przesadziłam, ale o to mi chodziło. Ta postać jest bardzo niebezpieczna i nieprzewidywalna. I nie ma to jak zestawić bankową sadystkę z kiczowatymi i uroczymi motywami. Zresztą sama chciałabym mieć coś takiego na rowerze. Do kompozycji dodam jeszcze parę elementów. Balony. Balony to bardzo festynowy i cyrkowy motyw. To może być taka naleciałość z jej związku z Jokerem, który wyjątkowo często był łączony z tym motywem. Poza tym balony to świetny sposób, by przemycić parę ciekawych smaczków, jak znak Batmana, balon z wizerunkiem Jokera w bardzo prześmiewczej wersji oraz balon z napisem, który bardzo charakteryzuje samego Jokera. Genialny! Teraz możemy przejść do uroczego kompana. To majestatyczne stworzenie wybraliśmy nie bez powodu. Harley lubi zwierzęta. Często pojawia się w komiksach w towarzystwie psów, ale my nie chcemy powielać tego motywu, dlatego wybraliśmy świnkę, która dla szalonej Harley wydaje się jeszcze lepszym towarzyszem. Poza tym uważam, że małe świnki są przeurocze i przekonałam się, że przyjemnie się je rysuje. Oczywiście nie jest to typowa świnka. Wprowadziłam parę modyfikacji, by bardziej pasowała do naszej semirealistycznej ilustracji. To teraz czas na ostatnie modyfikacje kadru. I ostatecznie wyszła pionowa, naprawdę bogata ilustracja. Bardzo lubimy tworzyć pionowe ilustracje, o czym możecie się przekonać na naszym Instagramie i Twitterze. Szczerze mówiąc, bardzo mi ulżyło, że miałam okazję po raz kolejny narysować Harley Quinn. Pewnie zastanawiacie się, jak wygląda mój pierwszy rysunek tej postaci. No cóż, próbuję o tym zapomnieć. Był koszmarny. Ale za to ta ilustracja zdecydowanie poprawiła mi nastrój, a jeśli chcielibyście zobaczyć nasze rysunki, które powstały w mrocznych czasach, to wbijcie pod tym filmem 6000 łapek w górę. Ale lepiej tego nie róbcie, bo to będzie naprawdę straszny film. Na dziś to już tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Tradycyjnie zostawcie suba z dzwoneczkiem, bo następny materiał już za tydzień w czwartek po godzinie 17:10. I niech podstawy będą z Wami.